Dzień dobry. Dzień dobry. Przedstaw się. Van Andrzej Wiktorowicz. Jak? Van Andrzej Wiktorowicz. Awangarda? Awangarda. 3 litery. Tak. Czyje to nazwisko? Ojciec. Ojciec. Rosyjski? Mój ojciec też jest metysem, pół Rosjaninem, pół metysem. Opowiedz nam o swojej narodowości. Ale najpierw podaj mi swoją datę urodzenia. 5 lipca 95. Ile masz lat? 23. 23. Gdzie się urodziłeś? Bogorodzkoje. Jak? Wieś to Bogorodzkoje. Jasne. Gdzie mieszkasz? Nikołajewsk nad Amurem. Nikołajewsk nad Amurem? Tak. Jaka jest odległość do Moskwy? Około 12 000 kilometrów. 12 000 kilometrów. Byłeś w Moskwie? Nie był. Byłeś za granicą? Nie był za granicą. Teraz jesteś na Ukrainie. Właśnie. Opowiedz nam o swojej narodowości. Osoba taka jak ty jest tu po raz pierwszy. Moja narodowość to ginąca rdzenna ludność Dalekiego Wschodu. Moja narodowość już zanika. Dlaczego? Narodowość, do której należę, miesza się z rosyjską i traci swoją autentyczność. Mieszanka narodowości. Tak, mieszają. W Jakucji nie ma jednej dużej narodowości. Zamiast tego są małe ludy Dalekiego Wschodu. Masz jakąś starszą i wspólnotę w Jakucji, czy już czegoś takiego nie ma? Może jest, ale nie wiemy na pewno. Czy znasz swój język? Nie słyszałem mojego języka, nie znam nawet słów. Czy on istniał? Kiedyś istniało. Dawno temu, kiedy? 300 lat temu. 300 lat temu istniał wasz język narodowy, więc ilu przedstawicieli twojej narodowości zostało? Nie mogę powiedzieć na pewno, ale gdzieś około 5000. Ile było? Nie mam zielonego pojęcia. Ile w przybliżeniu? 100 000 czy milion? Może 100 000. Może. Co ty tutaj robisz? Jak powiedzieć? Mów tak, jak jest. Nie wiem, co tu robię i nie chcę tu być. Czy rozumiesz, że jesteś w niewoli? Tak. Dlaczego nie chcesz tu być? Bo jestem tu przez pomyłkę. Z powodu mojej głupoty. Przez swoją głupotę? Myślę, że to będzie ciekawy wywiad. Powiedz nam, jaki popełniłeś błąd. Weź pod uwagę, że zostałeś zmobilizowany. Gdzie jest błąd? Ponieważ poszedłem tutaj. Może nie podpiszę. Nie mogłem podpisać dokumentu, żeby się tu nie dostać. Opowiedz nam, jak było i kiedy wręczono ci wezwanie. Dostałem wezwanie. Powrót w październiku. 24 października. Jak było? 3 policjantów wsadziło mnie do samochodu i pod nadzorem wręczyli mi dokument do podpisania. Co oznacza dla ciebie podpisanie nadzorowane? Jaki to był dzień? To było jak w piątek. Wieczorem. W pracy. W pracy? Tak, ale mnie wynieśli. Wyprowadzony? Byłeś w pracy. Tak. Tak. Przyjeżdża policja i co mówią? Pytają o imię, nazwisko i patronimię. Wyprowadzają mnie na zewnątrz. Ze sklepu? Ze sklepu. Siłą? Nie. Czy po prostu poszedłeś? Tak. Ty odszedłeś. Tak, było. I wręczyli mi wezwanie do Wojskowego Urzędu Meldunkowego i Poborowego. To było jak zaproszenie. Do biura wojskowego. Nie program, ale zaproszenie.
To był list do wojska. Jestem po prostu kiepska w dokumentach. Kiedy wstąpiłeś do wojska? Pytali o następny dzień. W sobotę przyszedłeś do biura poboru do wojska. Tak. Co tam było? Powiedziałem. Uformuj mnie. Zostałem strzelcem. Czy miałeś pogotowie? Tak. Kim byłeś? Służyłem jako poborowy. Niedaleko Chabarowska. Siły pancerne. Są to regiony Orenburg, Tomsk, Jekaterynburg. Tak. To było to. Jaka była twoja specjalność w służbie wojskowej? Strzelec. Czy teraz też jesteś strzelcem? Tak, nawet teraz. Jest jasne. Poleciałeś na Ukrainę. Jak długo latali? 7 godzina. Około. Latałeś kilka razy? Tak, kilka razy. Czy wyrażasz zgodę na nagrywanie publikacji naszej rozmowy? Tak. Kiedy dotarliście na Ukrainę po tych wszystkich lotach i już z bronią, w jakiej strukturze wojskowej się tu znalazłeś? Było to na początku listopada. Listopad. W którym dziale? Wygląda na to, że to 155. brygada. Teraz w tych oddziałach są żołnierze, którzy nawet nie wiedzą, w jakiej jednostce są. Kto jest dowódcą kompanii? Zostaliśmy przydzieleni wcześniej. Na Ukrainie. Wtedy dowódcą naszej kompanii był Kirow. Kto? Kirow. Kirow. Jaka jest jego ranga? Nie znam jego tytułu. Nic o nim nie wiem. Prawdopodobnie ma specjalną dokumentację. Prawdopodobnie. Tylko to? Nazwisko, bo jest dowódcą mojej kompanii. Kirow to nazwisko. Czy miał jakieś insygnia? Nie. Walczył z tobą? Nie widziałem go z nami. Co robiłeś w listopadzie, grudniu i styczniu, 3 miesiące? Gdzie byłeś? Byliśmy w Wolnowakha i w innych miejscach. Po prostu wędrowaliśmy. Co znaczy roamingu? Lubię to. Nie wiem. Po prostu tam byliśmy. Walczyłeś? Nie, nie walczyliśmy. Moja wojna skończyła się zaledwie tydzień temu. Wojna skończyła się tydzień temu, ale kiedy tak naprawdę się zaczęła? Jak długo walczysz? Strzelaliśmy tylko na ćwiczeniach wojskowych. A tu na Ukrainie? Z ilu magazynków automatycznych wystrzeliłeś? Magazynków automatycznych jest około 4. Zabił kogoś? Mam na myśli ćwiczenia wojskowe. A na Ukrainie po ćwiczeniach? A może ćwiczenia były na Ukrainie? Tak. Co robiłeś w listopadzie, kiedy byłeś koczownikiem? Chodziłeś tu i tam? Gdzie mieszkałeś? We wsiach i miasteczkach. Mieszkali w domach. Nie w zniszczonych domach, ale w tych, które nadają się do zamieszkania. Lub gdzie indziej. Kto pozwolił ci tam być? Nie pytaliśmy. Rozumiesz, że dom nie jest twój. Kto dał ci prawo tam być? Odpowiedzialny za to był dowódca kompanii. Z kim on rozmawiał? Może z mieszkańcami. Jedzenie było smaczne? Jedzenie w puszce. Jedliśmy też suche racje żywnościowe. Jedzenie z domów byłych mieszkańców. W naszych domach nie znaleźliśmy niczego takiego. Co znalazłeś? Domy zostały całkowicie zniszczone. Sprzątaliśmy sami. Kto zniszczył domy? Nie wiem. O co walczysz? Dobre pytanie. Dzięki, staram się. Konkretnie ty. Jesteś teraz z oparzeniami. Wiem, że otrzymałeś już pomoc medyczną. Można to nazwać presją psychologiczną. Jeśli nie chcesz zginąć, trzymaj karabin maszynowy w dłoniach.
Ciekawa rozmowa. Presja psychologiczna kogo i na kogo? Rozumiem presję na tobie. Tak, rozumiem. Kto naciska? Dowódcy wojskowi. I co powiedzieli? Nic nie powiedzieli. I co się stało? Cała amunicja i broń są objęte zgłoszeniem i ponosimy odpowiedzialność za ich utratę. Czy nosiłeś karabin maszynowy tylko po to, żeby go nie zgubić? Tak. Okazuje się, że tak. Jaką amunicję miałeś? Co to jest za opatrzenie? Kamizelka kuloodporna. Dali stare i nowe. Jaki był twój? Miałem nową amunicję. Nowy hełm i zbroja? Przynajmniej wszystko było w paczce. I wszystko zostało naprawione. Jaka klasa kamizelek kuloodpornych? Ochrona pierwsza klasa. Pierwszy? Nie wiem na pewno. Pierwszy to najmniejszy poziom ochrony. Najmniejszy? Najprawdopodobniej to pierwsze lub drugie. Nie czwarty? Jaki kask? Regularna czapka. Czy wiesz, co to jest czapka? Jest to tak zwany. Czapka to produkt naciągnięty na stary hełm w stylu radzieckim. Z góry jest pięknie i modnie, w środku jest guma piankowa, ale zasadniczo to nie jest kask. Próbowałeś? Sprawdzać? Tak. Nie. Spróbuj, wiem na co patrzysz. Spróbuj na nią nadepnąć lub uderzyć. Oczywiste jest, że były 4 magazynki z nabojami. Tak lub nie? Było ich więcej. Czy były granaty? Tak. Co ci powiedzieli o niewoli? Ukraińska niewola? Tak. Nie poddawaj się. Dlaczego? Niejasne. Nic nie wyjaśnili? Nie. Dlaczego się nie poddać? Co kazali zrobić? Ktoś o tym mówił. W niewoli są torturowani i bici. Ile razy byłeś torturowany? Nie byłem specjalnie torturowany. Nie do końca. Jak to jest? Oczywiście zostałeś pobity, ale to był moment schwytania. Czy jest w tym coś złego? Nie. Nie popieram tego, ale zabójca przyszedł nas zabić. Wojskowi, którzy wzięli cię do niewoli, najprawdopodobniej kierowali się emocjami. Tak czy siak adrenalina. Czy wiesz, że nasi abonenci zapłacili za ciebie? Ty i ja mieliśmy nagrać film o tym, że zostałeś wzięty do niewoli w ramach programu wymiany funduszy Dmitrija i Władimira. Jestem Dmitrij, a Władimir jest teraz w innym miejscu. Opowiedz ostatniemu dniu, jak zostałeś wzięty do niewoli. Gdzie to było, w jakich okolicznościach? Jaki czas? Dotarłem do południowych daczy. Dacza Ugledaru, a dokładniej nie na południu, ale na północy. W budynku siedzieliśmy z chłopakami prawdopodobnie przez około tydzień. Wtedy chłopaki zorientowali się, gdzie jesteśmy. Krótko mówiąc, w budynku nadal przebywali ludzie. Próbowali nas wykurzyć. Granaty nie pomogły. Ile osób było w budynku? Może 20 osób. Byłeś szturmem? Rzucał granatami? Tak. Tak. Strzelałeś tam? Odpaliliśmy. Strzelałeś. Nie mogłem nawet pokazać twarzy. Dlaczego? Bo strzały były wszędzie. Byłem skulony w kącie, jeśli mogę tak powiedzieć. Biegłem za rogiem, aby uniknąć rykoszetów. Czy miałeś zabitych i rannych? Tak. Z pewnością. A ranni i martwi? Zmarłych było więcej. Ilu było martwych? Nie liczyłem, ale byli na drugim piętrze. A ci, którzy tak jak ja przeżyli, byli w piwnicy. Ta piwnica była tylko połową piwnicy.
Okna wychodziły na ulicę? Tak, były tam małe okienka zamurowane. Tak. Jak zostałeś ranny? Jak zostałeś schwytany? Rzucili granat ostrzegawczy i powiedzieli, jeśli nie wyjdziecie, rzucimy więcej granatów. Nie wiem który, ale rzucili granat, który wysadził wszystkie ściany. Okazało się, że byliśmy spaleni. Rzucili granat, nie wydostałeś się, a potem rzucili kolejny. Tak. Dlaczego nie wyszedłeś? Dowódca zabronił. Czy dowódca był z wami? Tak. Ile osób było w piwnicy? Częściowy dowódca. Częściowy dowódca? Tak. Ale wydaje się, że umarł pierwszy. Umarł? Ile osób dostało się do niewoli? Jest 7 lub 6 osób. Tak. Ilu zostało zabitych? Tak. O co walczysz? Jaką krzywdę wyrządził ci Ugledar Lubia? Dlaczego zginął dowódca drużyny, który zabronił ci się poddać? Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, dlaczego byliśmy w Ugledarze. Kto to wymyślił? Jest to osoba uległa. Kim jest niewolnik? Niewolnik? Może masz tu dom? Fajnie, że jest reprezentantem narodów. Czy ludzie w twoim kraju piją alkohol? Nie. W domu. W mojej ojczyźnie jest wielu odpowiednich ludzi. Kto więcej? Więcej niż normalnie. Bardziej normalne? W ten sposób niszczy się narody. Powiedział zdanie, że 300 lat temu zaczęło się mieszanie ludów, gdy tylko zostaliście podbici. Jak znalazłeś się w rosyjskim kraju okupacyjnym? Czy znasz swoją historię? Nie wiem za dużo. Nie byłem zainteresowany i prawie nie widziałem książek. Może w przyszłości zobaczę i przeczytam, ponieważ w zasadzie zostałem wychowany przez Rosjan. A ja urodziłem się Rosjaninem. Nie widziałem mojego dziadka, który był przedstawicielem tego ludu. On umarł, a ja jeszcze się nie urodziłem. Co wiesz o Ukrainie? O Ukrainie? To były kraj ZSRR. Nie zrozumiałem. Albo nie? Byliśmy kiedyś w ZSRR, niestety. Ale potem wyszliśmy. Czy znasz jakieś ogólne fakty dotyczące Ukrainy? Czy możesz podać przybliżoną liczbę ludności Ukrainy? Nie. Kim jest prezydent Ukrainy? W tej chwili Władimir Zełenski. Wcześniej, kto to był? Nie pamiętam. Nie pamiętam. Kim są naziści? Naziści to ci, którzy zniszczyli inne narody? Tak, można tak powiedzieć, jeśli wszystko jest zmniejszone. Albo nawet nie. Właściwie znasz tę historię. Zainteresowany tym? Historia? Mam pewną wiedzę w tej dziedzinie. Czy jesteś okupantem? Kto? Czy jesteś okupantem? W żadnym wypadku. W żadnym wypadku. Tak kategorycznie i tak kulturalnie powiedziane. Dlaczego nie jesteście najeźdźcami? Dlaczego nie jesteś okupantem? Jeśli powiedziałeś, w każdym razie, znasz ten termin. Kto to jest? Na pewno nie chciałbym być okupantem. To, czego nie chciałeś, to jedno. Ale spójrzmy na prawdziwe wydarzenia. Kim jest okupant? Nie wiem. Ten, który zabiera to, co nie jest jego? Grabieżca ziemi. Co robisz 11 000 kilometrów od domu, w obcym kraju z karabinem maszynowym? Nie może powiedzieć, co tu robi. Dlaczego nie możesz powiedzieć? Jeśli nie chcesz, nie musisz mówić.
Jestem tylko zmieszany. Dlaczego? Co cię martwi? Jestem za pokojem na świecie. I zadajesz pytania, na które nie znam odpowiedzi. O pokój na świecie, ale poszedłeś walczyć. Miałem nadzieję, że nie dożyję wojny. Co to znaczy? Miałem nadzieję, że nie pójdę na front. Czy chodziło ci o zrobić sobie krzywdę? Nie chciałem zrobić sobie krzywdy. Cześć. Cześć. Dobranoc. Dzień dobry. Martwisz się o dziennikarza z Ukrainy. Mam na imię Dmitrij. Twój syn jest w niewoli. Widziałem dzisiaj film o moim synu. Widziałeś wideo na Telegram. Tak? Tak. Cieszysz się, że żyje? Co robić? Nic. Jeśli chcesz z nim porozmawiać, potrzebuję twojej zgody na nagranie i opublikowanie rozmowy. Zdecydowanie muszę z nim porozmawiać. Czy wyrażasz zgodę na nagranie? Pozostaje się zgodzić. Wyraża zgodę. Trwa nagrywanie? Tak. Chcę porozmawiać. Wszystko w porządku. Mów głośniej. Cześć mamo. Mój mały. Mój syn. Mój mały. Syn. Trzymaj telefon w ten sposób. Synu, jak się masz? Nic mi nie jest, nie martw się. Nie mów, że wszystko jest w porządku. Widziałem twoją twarz. Z twarzą wszystko w porządku, tylko że są oparzenia. Zadzwoniłem już do wszystkich. Zadzwoniłem na gorącą linię wojskową. Mam wszystkich dowódców. Gdzie jesteś teraz? Jestem teraz w niewoli. Co powinno być zrobione? Należy dopilnować, aby Wojskowe Biuro Poborowe złożyło dokumentację dotyczącą wymiany mnie. Wojskowy Urząd Meldunkowy i Poborowy w Mikołajewsku? Tak, oczywiście. Synu, czy wszystko w porządku z twoją twarzą? Tak, wszystko w porządku. Otrzymałem pomoc lekarską. Jutro jedziemy samochodem do Mikołajewska. Załóżmy. Mamy silne mrozy. Dlatego nie ma pewności, że samochód uruchomi się. Poproszę kogoś, żeby mnie zabrał Buran, a potem wezwę taksówkę. Dobrze. Synu, jesteś głodny? Tak, jestem pełny. Jestem tu traktowany jak człowiek. Nie jesteś bity? Nie. Jak się nie martwię. Widziałem film o tobie. Zobacz, jak to wszystko się potoczyło. Nie powinienem był iść na wojnę. Skończ mówić. Mamo, dobrze cię słyszeć. To dobrze, że mnie usłyszałeś. Wszystko w porządku? Synek. Synu, dzięki za telefon. Dziękuję wszystkim za możliwość zadzwonienia. Prawie zwariuję tutaj. Wszystko w porządku. Czy mogę cię zapytać? Synu, wszystko w porządku? Tak, ma się dobrze. Otrzymał pomoc lekarską. Oparzenia znikną, ponieważ rany zostały wyleczone. Dlaczego pozwoliłeś swojemu synowi iść nas zabić? Został zmobilizowany. Nic ode mnie nie zależy. Nie chciałam puścić syna. Nie chciałem. Co zrobiłeś? Jesteście naszymi braćmi. Mój syn został zmobilizowany. Nic ode mnie nie zależy. Czy jesteśmy twoimi braćmi? Kto ci to powiedział? Od kiedy jesteśmy braćmi? Powiedziałem. Bo jesteście Ukraińcami. My jesteśmy Ukraińcami, a wy nie jesteście naszymi braćmi, bo bracia się nie zabijają. Gdzie się mylę? To nie zależy od nas. Od kogo to zależy? Tak robią władze. A kto wybrał władzę? Jeśli mówisz, że to nie zależy od ciebie, to ty wybrałeś rząd, który zdecydował się iść i zabijać Ukraińców. Więc wszyscy jesteście partnerami. Nikt nie zamierzał cię zabić. Nic nie wiedzieliśmy, że tak się stanie. Nikt nie wiedział, że tak się stanie. Wojna trwa już rok. Jak możesz nie wiedzieć? Myślisz, że wyślemy tam naszych synów w ten sposób? Spójrz,
Twój syn jest teraz ranny i schwytany. Wysłałeś go. A ja jestem prostą kobietą mieszkającą na wsi. Ci niewolnicy, tacy jak twój syn, są zabierani i po prostu wysyłani, by zabijali innych ludzi. Właśnie zabrali mi syna. Nie mogłem nic zrobić. Czy uważasz, że to normalne? Myślę, że to nie jest normalne. Ale co mogę zrobić? O to chodzi. Wszyscy jesteście niewolnikami, władze was zastraszyły i zmusiły, by po prostu za tym podążać. I nie możesz nic zrobić, a nawet nie chcesz nic zrobić. Wszystko ci pasuje. Twój syn został ci odebrany i wysłany na śmierć. Miał szczęście, przeżył. Nie możemy nic zrobić. Nie możemy. Zrozum mnie. Żyj z tym. Nie życzę wam dobrego wieczoru, bo jesteście niewolnikami. Masz coś do dodania? Cóż, nigdy nie chciałem dla nikogo niczego złego. Nie chcę. Ale zgodnie z prawem okazuje się, że okazałem się zły. Jakim prawem stałeś się zły? Lub nielegalne. Jestem zły, ale nie mogę ci powiedzieć dlaczego. Zgodnie z tradycją nasi jeńcy wojenni zwracają się do swoich rodaków, jeśli chcą. Mówią coś doradzić. Będziesz mówić? Nie mogę. Powiedz coś prostego od serca. Na przykład, gdy idziesz na wojnę, weź ciepłe skarpetki. Lepiej tu nie iść. Wszystko przetestowane już na mojej skórze. Że to wszystko jest bezsensowną wojną i nie jest jasne, dlaczego ta wojna jest potrzebna. Powiedziałem w domu, dlaczego miałbym walczyć na innym terytorium? Na własną rękę, aby najpierw walczyć, a potem myśleć o innych ziemiach. Dlaczego potrzebujesz tych terytoriów? Nie, niepotrzebne. Dlaczego tak mówisz? Źle się wyraziłem. Chodziło mi o to, że najpierw musisz walczyć na swoim terytorium. Lubisz bronić swojego terytorium? Tak. Jest jasne. Dziękuję. Co mówili między sobą twoi wojskowi? Dlaczego walczysz? W Rosji? Tak. W Rosji. Wszystko jest inne. Ktoś powie, że walczymy z Banderą, ktoś, że z NATO. Powiedziano nam, że nie jesteśmy w stanie wojny z Ukrainą, ale ze wszystkimi krajami, ale na terytorium Ukrainy. Widzieliście NATO? Nie. Bandery? Nie widział. Pierwszy raz to zobaczyłem, kiedy do mnie strzelali. Zrozumiałem, że okazuje się, że walczymy ze zwykłymi ludźmi. Tak jak my. Wiesz, jaka jest różnica? Jesteśmy w domu. Czy widziałeś wielu zmarłych? Swoją drogą, nie widziałem ich. Widziałem tylko jednego, ale nie widziałem jego twarzy. Widziałem, że po prostu kłamie. Nie widziałem nikogo innego. Mówiłeś, że było wielu zabitych. Tak były. Ale wtedy ich nie widziałem. Gdzie są oficerowie? Nie wiem. Może już są martwi. Czy oni też byli w domu? Może byli. Ale nie znam ich z widzenia. A jak byłeś wtedy dystrybuowany? Przydzielono nam ludzi. Powołany w jakim sensie? Jak tak? Fajne.